Dzień dobry, nazywam się Kamil Rosiak i w ramach dzisiejszego programu Rozmowy u Hoffmana moim i Państwa gościem będzie Pan Andrzej Polak. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest Pan emerytowanym oficerem i nawigatorem żeglugi. Tak? Zgadza się? Tak jest, zgadza się. Proszę mi powiedzieć, czym zajmuje się nawigator na morzu? Nawigator kieruje statkiem. Dba o to, żeby statek nie zbaczał z kursu, żeby dotrzeć do wytyczonego celu. Polega to na tym, że teraz już są elektroniczne mapy, ale za moich czasów, kiedy ja pływałem, wszystko trzeba było narysować na mapie papierowej ołówkiem, ekierkami i przenosić pozycje ze Słońca, z Księżyca, z gwiazd, z przebytej drogi, z głębokości, żeby wiedzieć, w którym miejscu się człowiek i statek znajduje. Teraz mamy wszyscy, jak w samochodach, GPS-y, pozycja jest cały czas uaktualniana, jest dużo łatwiej dotrzeć do celu, a przede wszystkim urządzenia statkowe, jak radary, sondy, mają też podłączone GPS-y i wtedy można bezpieczniej dopłynąć, bo nawet jeśli jakiś statek się nadmiernie inny zbliży, to wtedy radar samodzielnie i daje znać, że jakieś niebezpieczeństwo nam grozi i możemy dużo wcześniej na to reagować. Kiedyś trzeba było przy niedobrej pogodzie cały czas siedzieć w okularze radaru i obserwować, co się dookoła dzieje, no żeby się z kimś nie zderzyć. Zgadza się. Czyli na pewno jest to trudniejsza praca niż dzisiaj. No była trudniejsza. Teraz znowu dużo nowinek technicznych, które trzeba opanować. A czym człowiek jest starszy, tym trudniej. No ale dawaliśmy radę i do tej pory też koledzy pływają, też dają radę, jakoś sobie ze wszystkim radzą. Dobrze. Wszyscy wiemy, że jest to wielkie wyzwanie dla całej załogi. A jakby mógł Pan mi powiedzieć, co można robić w czasie wolnym na pokładzie podczas rejsu? No nie zawsze dużo tego czasu wolnego jest, ale jeśli jest, to oficerowie najczęściej biurokrację muszą nadrobić, to znaczy pierwszy oficer musi stateczność wyliczyć, żeby statek był zawsze pewien, że nie jest przeładowany czy niedoładowany, bo to zawsze ma znaczenie w czasie sztormu. Inni oficerowie, na przykład drugi oficer musi mapy poprawić na ten rejon, w którym jesteśmy albo w którym będziemy. Znowu trzeci oficer musi sprzęt pożarowy sprawdzić i zaopatrzenie szalup w razie czego. To zawsze są takie rzeczy, które no jakby pierwszorzędne i o które najbardziej wszyscy dbają. Ale jeśli nie ma już innych takich prac, to wtedy każdy próbuje, no jedni grają, inni śpiewają, jeszcze inni majsterkują. Ci, którzy mają zdolności jakieś manualne i robią i statki, i jakieś zwierzątka, także no różnorodnie się ten czas spędza. Rozumiem. Zwiedził Pan bardzo dużą część świata, prawda? No można powiedzieć, że prawie cały. No. Akurat w Nową Zelandię, ta część koło Australii, no tam nie byłem. Ale wreszcie świata, całą resztę świata zwiedziłem. Niech Pan opowie o kilku takich ciekawych miejscach pod kątem historycznym, geograficznym, takich dla Pana ciekawych. To może zacznę od tych najbardziej takich na antypodach leżących, jedne względem drugich. I może od Pacyfiku. Na Pacyfiku miałem 2 razy taką przyjemność lądowania w porcie, mały port, Coos Bay się nazywa, ale w Stanach Zjednoczonych dosyć dobrze znany, bo z tego portu w czasie II wojny światowej, tam była wielka baza lotnicza, i w II wojnie światowej wspomagali lotniskowce amerykańskie w walce z lotniskowcami japońskimi w bitwie o Midway. I dzięki temu, że tam był z potężnym pasem startowym port lotniczy,
to dali radę wspomóc swoje wojska i przez to Japończycy przegrali. Druga sprawa, to też w tym samym porcie pod koniec wojny Amerykanie pomogli Rosjanom, przekazywali tamtędy sprzęt i lotniczy, i statki, i sprzęt jakiejś armaty, artylerię, uzbrojenie w ogóle. I po tym szkolili Rosjan tam. I po tym okresie Rosjanie przystąpili do wojny z Japończykami, no i też wspomogli siły na Pacyfiku, żeby zakończyć tę wojnę. O innym porcie, tylko to jest taki port, dla nas to był port wymian. O, i jeszcze z tego portu też ze względu na to, że jest długi pas startowy, całe zaopatrzenie do wież wiertniczych, do kopalń odkrywkowych na Alaskę, tam właśnie przez ten port się odbywa. Drogą lotniczą dostarczają i dalej już rozwożą transportem wewnętrznym. Następnym portem, który tak wpadł mi do głowy, to jest Seward, też na Alasce. I port, w którym Rosjanie sprzedali Alaskę Amerykanom. I za niedrogie pieniądze, bo około 7 milionów dolarów, kupili kawał ziemi z bogactwami, z ropą, o której wtedy jeszcze nie wiedzieli, ze złotem, które później zaczęło, no cała wyprawa pół Ameryki właśnie na to złoto się wyprawiało na Alaskę. Słyszałem. I między innymi wśród Amerykanów był, no zawsze jest gdzieś jakiś Polak i tam też był generał polskiego pochodzenia z Wielkopolski, pan Krzyżanowski. Zresztą po już kupnie, po ustaleniu tam gubernatorstwa, był przez krótki czas gubernatorem i specjalistą czy wysłannikiem rządu amerykańskiego do walki z przestępczością na Alasce. Także no, z tej strony też miasto warte do zapamiętania i to jest takie jedno z najstarszych chyba tam miast, które warto, no, teraz dużo ludzi jeżdżą, to warto zajrzeć tam i zwiedzić. Widoki są przepiękne, no i przyroda, no też piękna. Zapomniałem dodać, że w poprzednim porcie w Cold Bay zdarzyło nam się, że musieliśmy podnosić trapy, bo niedźwiedzie chyba szukały pożywienia i grizzly próbowały też wejść na statek. Niesamowite. A ma Pan jeszcze jakieś inne ciekawe historie związane na rejsach, które Panu się przydarzyły? Tak, no, jeszcze zacząłem mówić o półkuli północnej, ale też są takie fajne porty z drugiej strony pod Antarktydą. I na przykład baza wielorybnicza Grytviken na wyspie Południowa Georgia. Też był, zresztą o wielorybnictwie to no, każdy młody gdzieś czytał, gdzieś się dowiadywał. No, zresztą dużo opowieści było i tam właśnie w okolicach południowej Georgii, Orcad, tak w pobliżu Morza Wedella, całe stada wielorybów pływały, no i cały świat polował tam. I właśnie na Grytviken to jest taka nie port, to znaczy no port tak, ale nie jakaś miejscowość duża, tylko baza, w której przerabiali wieloryby. Drugim portem, najbardziej wysuniętym na południe jest Ushuaia w Argentynie. To jest ziemia ognista i pewnie sobie Państwo niektórzy kojarzą Horn. Tak. To właśnie w bezpośredniej bliskości, to jest, Horn jest jeszcze bardziej na południe, to jest przylądek, który opływają statki, które nie chcą kanałem Beagle jechać, tylko chcą wkoło morzem opłynąć i wtedy z Atlantyku na Pacyfik tam przepływają. W ogóle Ushuaia
to jest miasto, które zbudowali przestępcy, których zrobili tam taką bazę, więzienie dla przestępców argentyńskich. No i oni, żeby mieć gdzie mieszkać, musieli budować. No później w latach chyba 20. albo później, już nie pamiętam, ale zlikwidowali więzienie i powstało normalne miasto. To i statki wchodzą tam, żeby zatankować wodę, żeby w ogóle jest wolna od słowa strefa. Dla nas fajnie, bo wszystkie nowinki techniczne i inne rzeczy można było za dużo niższą cenę kupić. Dlatego też wspominam ten port. Też krajobrazy piękne, niedaleko ryczące 30, 40, bo tam dużo sztormów, a właśnie jak sztorm, to i ryk wody. Proszę mi powiedzieć, na ilu rejsach pan był? Trudno to powiedzieć, bo przez 30 parę lat, przynajmniej 2 rejsy w roku, no to przynajmniej 60, ale to jest tak, że że raz dłuższe rejsy, raz krótsze. Te rejsy najdłuższe to ponad pół roku, po 7-8 miesięcy trwało. Rozumiem. Ale były też takie, że na Morze Północy jechaliśmy na 40-45 dni, to znaczy robiliśmy ładunek i wracaliśmy do Polski. Co na to rodzina? No, moja rodzina już wiedziała, z czym się mierzy, bo kiedy moją żonę poznałem, to już pływałem. Także wiedziała, że będzie miała męża pływającego. Zresztą moja żona lubi też podróże, lubi poznawać świat i jakoś nie robiła nic w tym kierunku, żeby utrudniać, raczej ułatwiała, bo to ciężko się rozstawać na pół roku, później miło się witać po pół roku. Ale takie jest życie, i my takie wybraliśmy marynarze, także liczyłem się z tym, że nie będzie łatwo. Ze wszystkich przygód, ze wszystkich rejsów, co podobało się panu najbardziej? Bo ja wiem, najbardziej w ogóle lubię zwiedzać. To najbardziej mi się podobało to, że w tym ciężkim okresie, kiedy z Polski, żeby wyjechać za granicę, to albo trzeba było uciec, albo mieć jakieś znajomości, że władze puszczały, że paszport człowiek dostał. No to ja wybrałem akurat drogę taką, że przez szkołę morską dostałem zezwolenie na stały wyjazd i powrót do kraju. No i to najbardziej fajna rzecz.
I to, że mogłem cały świat sobie pozwiedzać, wszędzie być. Byłem na Kamczatce, w Pietropawłowsku, byłem w Korei. Zresztą przez jakieś okresy czasu w każdym większym porcie, tam na tych akwenach, w których pływaliśmy, były takie porty, bazy, gdzie remontowaliśmy statki, no, załogi wymiany miały, na przykład w Kanadzie to był Vancouver, w południowej Ameryce to w Urugwaju Montevideo, z drugiej strony w Peru Lima, czy z drugiej jeszcze strony świata w Korei Ulsan. Tam mieliśmy wymiany załóg i tam remontowaliśmy statki. Przy połowach na Morzu Ochockim, no mam tą przyjemność, że byłem na statku, który pierwszy z polskich statków wszedł w ogóle na Morze Ochockie, bo wcześniej tam w ogóle połów nie było. Byliśmy też parokrotnie w Pietropawłowsku Kamczackim i w Magadanie. Też no, bardzo to przypominało polskie miasta, bo blokowiska takie same jak u nas i karusy, autobusy miejskie. Także, że czuliśmy się bardzo fajnie i dużo, no tacy bardzo serdeczni ludzie, a w ogóle w Pietropawłowsku dużo Polaków. Spotkaliśmy się z tym, że no, stojąc na rogu gdzieś na ulicy rozmawiając, podeszła pani i mówi: mówcie, mówcie, mówcie w tym języku, bo mówi, dla mnie to jak dzwony w kościele. No tak wzruszające były chwile nieraz. Słyszałem, że zna Pan osobiście pana Jerzego Poremskiego, który jest znanym piosenkarzem, no i tak naprawdę jego piosenki głównie opiewają się na rejsach. No tak, oprócz tego, że jest naukowcem, bo pracuje w Morskim Instytucie Rybackim w przedstawicielstwie w Świnoujściu, śpiewa, gra, tworzy muzykę, także to jest taki nasz rybacki bard, bo oprócz żeglarskich ma bardzo dużo piosenek o rybakach właśnie. Dobrze. Bardzo fajny człowiek, bardzo przyjemny, koleżeński, no super. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był pierwszy oficer, nawigator żeglugi wielkiej, pan Andrzej Polak, który jest również mieszkańcem Ksawerowa. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem w programie Rozmowy u Hoffmana. Ja również dziękuję. Było mi bardzo przyjemnie, jeszcze raz podkreślę, no, być w towarzystwie i opowiadać Tobie moje historie. Dziękuję Państwu. Do widzenia. Noce na oceanie, noce na Agulhas Bank.